Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie zobaczycie test i recenzję zestawu bezprzewodowych mikrofonów krawatowych od firmy Saramonic Blink 500 Pro model B2. Także oglądajcie do końca, ponieważ z tego filmu dowiecie się, jak one brzmią w porównaniu z Rode Wireless Go 2, jak sprawują się mikrofony krawatowe dołączone do zestawu, a także jak wypadają te mikrofony, jeżeli chodzi o test zasięgu, czy 100 metrów deklarowany przez producenta jest osiągany na tym zestawie. Także zapraszam do recenzji. Cały zestaw mieści się w tym pudełeczku, które jest jednocześnie stacją ładującą wszystkie te mikrofony i odbiornik. Z przodu tego etui widzicie diody sygnalizujące poziom naładowania etui. Mamy przycisk od otwierania etui, a także przycisk od parowania. Także jeżeli przytrzymacie ten przycisk od parowania, to automatycznie odbiornik, który znajduje się tutaj, paruje się z dwoma mikrofonami, które są w zestawie. Oczywiście to parowanie wykonujemy raz i nie musicie tego powtarzać. Jeżeli macie problem, któryś z mikrofonów nie łączy się z odbiornikiem, to polecam wsadzić do etui, sparować wszystko jeszcze raz i wszystko powinno dobrze działać. Bardzo fajną rzeczą jest to, że mikrofony i odbiornik mają wbudowane magnesy, także jeżeli delikatnie odwrócicie to etui, to nie powinny one wypadać. I tak jak wspomniałem, etui służy do ładowania. Jeżeli wsadzicie tutaj na przykład odbiornik czy mikrofony, to one automatycznie zaczynają się ładować i także pojawiają się ikony od ładowania pokazujące stan naładowania każdej z baterii. I oczywiście dostajecie także etui. To jest etui ochronne. Możecie wsadzić tego case'a ładującego tutaj do środka, ale ja go na przykład wykorzystuję do tego, żeby wsadzić wszystkie akcesoria, które dostajecie w zestawie, a jest ich naprawdę sporo. Do zestawu dostajecie dwa mikrofony krawatowe o bardzo dobrej jakości dźwięku. Także dostajecie dwie osłony przeciwwieczne typu Dead Cat do mikrofonu wbudowanego i dostajecie także kabel połączeniowy mini jack do mini jack. Ten kabel służy do podłączenia odbiornika na przykład do aparatu i do zestawu także dostajecie kabel mini jack do mini jack TRRS, służący do tego, żeby podłączyć Wasz zestaw na przykład do telefonu. Oczywiście będziecie potrzebować prawdopodobnie takiej przejściówki USB-C mini jack, ale myślę, że każdy to ma w domu, ponieważ to często dodają do zestawu producenci telefonów. I oczywiście do zestawu dostajecie dwa kable do ładowania zarówno case'a, jak i każdego z mikrofonów. Oczywiście zarówno odbiornik, jak i mikrofony są tej samej wielkości, różnią się one napisami. Odbiornik ma napis RX, a nadajnik ma napis TX. Jeżeli chodzi o budowę odbiornika, to jest on bardzo mały. Mamy tutaj z tyłu klips montażowy. Tutaj także z tyłu widzimy piny, które służą do ładowania w case'ie. Z jednej strony mamy przycisk od włączania całego odbiornika, a także ten sam przycisk służy do wyciszania wyjścia słuchawkowego w tym odbiorniku. Następnie mamy dwa gniazda mini jack 3,5 mm. Jedno gniazdo to jest gniazdo wyjściowe line out, a drugie to jest gniazdo słuchawkowe służące do odsłuchu dźwięku, który jest nadawany przez mikrofony. Następnie mamy dwa przyciski plus minus, które służą do zmieniania funkcji oraz potwierdzania niektórych rzeczy i mamy gniazdo dodatkowe do ładowania i pewnie do update'u firmware'u i to jest gniazdo micro USB. Oczywiście mamy ekran, na którym wyświetla się kilka informacji. Mamy informację, czy jesteśmy połączeni z nadajnikiem A i B. Mamy także siłę sygnału dla poszczególnych nadajników. Poniżej na środku mamy informację, czy nadajnik jest ustawiony w trybie mikrofonowym, czy w trybie line-in. I tryb line-in będzie bardzo Wam pomocny, jeżeli na przykład chcecie podłączyć nadajnik na przykład do miksera i zgrywać stamtąd dźwięk. Obok mamy informacje na temat tego, jakie mamy wzmocnienie danego mikrofonu i obok po prawej stronie w postaci ikonki baterii o stanie naładowania danego nadajnika. Na środku na dole mamy także informacje na temat głośności ustawionej na wyjściu słuchawkowym do odsłuchu. Obok tego na dole mamy także literkę S bądź M. Jest to informacja, w jakim trybie odbiornik nagrywa oba nadajniki, czy to jest tryb stereo, czy to jest tryb mono. Czas na omówienie wszystkich funkcji, które macie dostępne w odbiorniku. Jeżeli klikniemy sobie plusem na dole, możemy sprawdzić wersję oprogramowania. Mamy opcję resetowania do ustawień fabrycznych, opcja wyboru języka, mamy opcję włączenia bądź wyłączenia funkcji mutowania, czyli wyciszenia wyjścia słuchawkowego w odbiorniku. Następnie mamy opcję Backlight Mode, czyli opcja od podświetlenia ekraniku, czy ona będzie cały czas aktywna, czy ekranik po jakimś czasie będzie się sam wygaszał.
Następnie mamy opcję stereo bądź mono, czyli czy nadajniki, które są podłączone do tego zestawu, nagrywają się w opcji stereo, czy nagrywają się w funkcji mono i wtedy każdy z nadajników jest nagrywany osobno na lewy bądź prawy kanał. Mamy opcję volume, czyli ustawienie głośności wyjścia słuchawkowego w odbiorniku. Następnie mamy nadajnik. Oczywiście w nadajniku mamy wbudowany mikrofon. Mamy także opcję podłączenia dodatkowego mikrofonu na kablu, wejściem mini jack 3,5 mm, przycisk power oraz przycisk od wyciszania tymczasowego mikrofonu, a po drugiej stronie mamy dwa przyciski także do wyboru i akceptacji funkcji, które są tutaj w tym nadajniku. I jeżeli popatrzycie na wyświetlacz nadajnika, to mamy tutaj kilka ważnych informacji. W lewym górnym rogu mamy siłę sygnału, u góry na środku mamy ikonkę od parowania, to znaczy, że nadajnik jest sparowany z odbiornikiem i po prawej stronie mamy oczywiście informację o stanie naładowania baterii oraz, że to jest nadajnik TX. Na środku mamy falę dźwiękową, która informuje o tym, że nadajnik zbiera dźwięk. Na dole w lewym rogu mamy informację o tym, czy mikrofon jest ustawiony w trybie mic in czy line in. I na dole mamy informację na temat wzmocnienia mikrofonu. Możemy ustawić wartość między 0 a 6. Jeżeli wejdziemy sobie do menu, plusikiem mamy informację o wersji firmware'u, która jest aktualnie zainstalowana w tym nadajniku. Mamy także opcję resetowania do ustawień fabrycznych. Mamy opcję wyboru języka angielski, chiński. Mamy opcję włączenia lub wyłączenia funkcji mutowania nadajnika. Mamy opcję oczywiście backlightu, czyli podświetlenia, czy to jest stałe podświetlenie, czy ono po pewnym czasie będzie się wygaszać. Następnie mamy input mode, czy to będzie wejście liniowe, czy wejście mikrofonowe. Ostatnia opcja to jest oczywiście opcja wzmocnienia i tutaj od 0 do 6 możemy regulować wzmocnienie każdego z tych mikrofonów z osobna. Cień i Kość to jeden z największych hitów wydawniczych ostatnich lat, jeśli chodzi o młodzieżowe fantasy. Niezwykle barwna opowieść, będąca jedyną w swoim rodzaju mieszaniną przygód, magii i emocji, tak silnych, że z pewnością niejednemu czytelnikowi nie pozwoliła ona zasnąć do późnej nocy. Znajdziemy tu oryginalny świat minionej rosyjskiej świetności, pałacowych intryg, niezwykłych wydarzeń i namiętności, a to wszystko zaprezentowane w sposób niezwykle kunsztowny i zgrabny. Jest to pierwsza część trylogii Grisha, na którą składają się następujące tomy: Cień i Kość, Szturm i Grom, Ruina i Rewolta. Cień i Kość to jeden z największych hitów wydawniczych ostatnich lat, jeśli chodzi o młodzieżowe fantasy. Niezwykle barwna opowieść, będąca jedyną w swoim rodzaju mieszaniną przygód, magii i emocji, tak silnych, że z pewnością niejednemu czytelnikowi nie pozwoliła ona zasnąć do późnej nocy. Znajdziemy tu oryginalny świat minionej rosyjskiej świetności, pałacowych intryg, niezwykłych wydarzeń i namiętności, a to wszystko zaprezentowane w sposób niezwykle kunsztowny i zgrabny. Jest to pierwsza część trylogii Grisha, na którą składają się następujące tomy: Cień i Kość, Szturm i Grom, Ruina i Rewolta. Teraz czas na test mikrofonu, który dostajecie w zestawie. To jest taki mikrofon krawatowy. Cień i Kość to jeden z największych hitów wydawniczych ostatnich lat, jeśli chodzi o młodzieżowe fantasy. Niezwykle barwna opowieść, będąca jedyną w swoim rodzaju mieszaniną przygód, magii i emocji, tak silnych, że z pewnością niejednemu czytelnikowi nie pozwoliła ona zasnąć do późnej nocy. Znajdziemy tu oryginalny świat minionej rosyjskiej świetności, pałacowych intryg, niezwykłych wydarzeń i namiętności, a to wszystko zaprezentowane w sposób niezwykle kunsztowny i zgrabny. Jest to pierwsza część trylogii Grisha, na którą składają się następujące tomy: Cień i Kość, Szturm i Grom, Ruina i Rewolta. Teraz usłyszycie mikrofon Sennheisera, którego najczęściej w sumie używam w tym momencie do swoich filmów. Cień i Kość to jeden z największych hitów wydawniczych ostatnich lat, jeśli chodzi o młodzieżowe fantasy. Niezwykle barwna opowieść, będąca jedyną w swoim rodzaju mieszaniną przygód, magii i emocji, tak silnych, że z pewnością niejednemu czytelnikowi nie pozwoli ona zasnąć do późnej nocy. Znajdziemy tu oryginalny świat minionej rosyjskiej świetności, pałacowych intryg, niezwykłych wydarzeń i namiętności, a to wszystko zaprezentowane w sposób niezwykle kunsztowny i zgrabny. Jest to pierwsza część trylogii Grisha, na którą składają się następujące tomy: Cień i Kość, Szturm i Grom, Ruina i Rewolta. No i czas na test odległości Saramonic Blink 500 Pro. W tym momencie mam przyczepione dwa mikrofony. Jeden będziecie słyszeć mikrofon wbudowany, drugi to jest mikrofon na kabelku, który dostajecie w zestawie. On jest tutaj przyczepiony przy kieszeni nadajnik i za pomocą map będę mierzył odległość i zobaczymy, w którym momencie te nadajniki
nadajniki będą traciły sygnał, czy deklarowane 100 metrów przez producenta jest rzeczywiście zasięgiem, który możemy osiągnąć na tym zestawie. W tym momencie jestem oddalony około 2 metry od aparatu, stoję przodem do aparatu i idę w tamtym kierunku. Idę w tamtym kierunku, cały czas będę starał się mówić i w tym momencie jestem oddalony o jakieś 20 metrów od aparatu. Cały czas idę twarzą zwrócony w tamtym. Muszę czekać. Mam się do aparatu. Pytanie, czy aparat złapał kontakt z nadajnikami. 30 metrów jestem obrócony twarzą do aparatu. Idziemy. Mam się plecami. Idę dalej. I zaraz będziemy mieli 40 metrów. Mamy 40 metrów w tym momencie. Idę cały czas plecami do aparatu. Wracam się. 50 metrów do aparatu w prostej linii. Jestem odwrócony twarzą. No i idę dalej. Się plecami. Mamy jakieś 65 metrów. W tym momencie 65 metrów. Idę plecami zwrócony do aparatu. Już pewnie mnie nie widzicie. Ale w tym momencie mamy już 76 metrów. Teraz 8. Wrócę się do aparatu. Teraz jestem odwrócony do aparatu i mamy 85 metrów dokładnie na mapach Google'a, które wskazują mi odległość między mną a aparatem. 85 metrów jestem odwrócony twarzą do aparatu. No i idzie. Teraz mamy 90 metrów, dokładnie 101 metrów. No i w tym momencie ciekawe, czy wszystko słychać, czy się nagrało. I od 100 metrów idziemy sobie z powrotem. Teraz powinno być już wszystko dobrze. No i za 100 metrów wracam, idę twarzą do aparatu. Odległość się cały czas będzie zmniejszać. 90 metrów, cały czas twarzą do aparatu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Troszkę wieje wiatr, więc możecie zobaczyć, jak sprawuje się dead cat, jak słychać mnie na mikrofonie kabelkowym. Teraz mamy 70 metrów, 65 metrów. Cały czas twarzą do aparatu, więc powinno mnie być dobrze słychać. Zestaw powinien sobie już na tej odległości dobrze radzić. 50 metrów. Cały czas, już pewnie mnie widać w kadrze. 40 metrów w tym momencie około. 35 metrów. 30 metrów. 23 metry. 19 metrów. Cały czas już mnie widać pewnie w kadrze. I w tym momencie mamy 10 metrów. 10 metrów. No i 8 metrów. Także jestem bardzo blisko już Was. I 2 metry do aparatu. Także tak to wygląda, tak to było mnie słychać, mam nadzieję. No i na komputerze zobaczymy, czy rzeczywiście odbiorniki miały te deklarowane 100 metrów czystego zasięgu. Oczywiście przypuszczam, że tak jak w Rode Wireless Go 2, tutaj także jest problem, jeżeli nadajniki nie widzą się, jeżeli ja się odwrócę plecami do aparatu, zasłaniam ten sygnał, zasłaniam nadajnik i odbiornik, to pewnie one tracą zasięg. I w Rode Wireless Go 2 w tym miejscu było to samo, także przypuszczam, że te nadajniki nie będą się zbytnio różnić. Bardzo często dostaję też pytania na temat tego, jak właśnie zestaw Saramonica prezentuje się na tle Rode Wireless Go 2. I teraz możecie zobaczyć sobie, jak właśnie odbiorniki wyglądają, jak wygląda Rode Wireless Go 2 w porównaniu z Saramoniciem Blink 500 Pro. Oczywiście oba odbiorniki mają ekrany wbudowane, które wyświetlają wszystkie potrzebne informacje. Wyświetlacze są bardzo jasne i nie ma problemu z czytaniem informacji z nich nawet w ostrym świetle. Jeżeli chodzi o budowę, to oba zestawy są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Wszystkie zarówno nadajniki, jak i odbiorniki mają klipsy, które służą do tego, żeby zamocować odbiorniki na przykład na aparacie, wsunąć je w stopkę aparatu oraz nadajniki przyczepić sobie do ubrania. Przede wszystkim duża różnica jest, jeżeli chodzi o wyjścia i tutaj warto zwrócić uwagę, że Saramonic ma dwa wyjścia analogowe, mini jack 3,5 mm do tego, żeby podłączyć na przykład aparat bądź telefon
i drugie wyjście słuchawkowe służące do odsłuchu. Jeżeli chodzi o Rodę, to tutaj mamy jedno wyjście analogowe 3,5 mm oraz wyjście cyfrowe USB-C, którym możemy się podłączać na przykład do telefonu bezpośrednio kablem USB-C. Jeżeli chodzi o znaczące różnice między tymi dwoma zestawami, ponieważ Saramonic i Rode Wireless Go 2 to bardzo podobne do siebie zestawy. Pierwsza różnica, o której warto wspomnieć, to do Saramonica dostajecie naprawdę dużo dodatkowych rzeczy. Dostaniecie case ładujący, który służy do tego, żeby sparować nadajniki z odbiornikiem, a także służy do ładowania i ochrony tego zestawu. Dostaniecie także dużo kabelków i przede wszystkim to, co najważniejsze, to oczywiście dwa mikrofony na kablu, których nie dostajecie niestety w zestawie z Rode Wireless Go 2. Z Rode Wireless Go 2 i w Saramonicu dostajecie oczywiście deadcaty, to są takie osłony przeciwwieczne, jeżeli używacie swoich mikrofonów na zewnątrz, one bardzo pomogą uzyskać dobrej jakości dźwięk. Dostaniecie też i tu etui ochronne. W Rode Wireless Go 2 dostajecie kabelek do podłączenia do aparatu, także w Saramonicu coś takiego dostajecie. W Saramonicu dostajecie dodatkowy kabel do podłączenia do telefonu, ale Rode Wireless Go 2 łączy się na przykład z telefonem przez port USB-C i w obu zestawach dostajecie komplet kabelków do podłączenia przez USB. Natomiast w Rode Wireless Go 2 jest bardzo ciekawa funkcja. Jeżeli zależy Wam na pewności tego, że będziecie mieli nagrany materiał, to tutaj mamy wbudowany rekorder. Czyli jeżeli tracimy sygnał między nadajnikiem a odbiornikiem, to cały materiał jest nagrywany na wewnętrzną pamięć w nadajniku. A więc moja opinia o obu zestawach. Jeżeli chodzi o Saramonica, wybrałbym go w momencie, kiedy potrzebowałbym kompletnego zestawu. I tutaj dostajecie wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby ten zestaw dobrze działał. Przede wszystkim otrzymujecie mikrofony krawatowe, które są naprawdę bardzo dobrej jakości i tutaj nie ma się do czego doczepić. Jeżeli chodzi o ładowanie, to tutaj naprawdę fajnym dodatkiem jest stacja ładująca i ona ułatwia korzystanie w ogóle z mikrofonów. Jeżeli chodzi o funkcje, to Rode Wireless Go 2 ma jedną funkcję, której nie ma Saramonic. Jest to nagrywanie wewnątrz nadajnika. Jest to rekorder wewnętrzny, który naprawdę daje Wam spokój, że jeżeli nagrywacie w ciężkich warunkach, jeżeli potrzebujecie mieć 100% pewność, że materiał będzie nagrany, to wybierzcie Rode Wireless Go 2. Jeżeli potrzebujecie po prostu dobrego zestawu nagraniowego, bo oba zestawy oferują naprawdę solidną jakość i wydaje mi się, że dźwięk z obu zestawów jest naprawdę porównywalny. Różnią się niuansami i kwestia wyboru, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jeżeli chodzi o sposób nagrywania, jest naprawdę bardzo indywidualna. Ale którego zestawu byście nie wybrali, myślę, że będziecie z obu zestawów zadowoleni. Mam nadzieję, że ten odcinek o Saramonicu Blink 500 Pro B2 spodobał Ci się. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli masz pytania, zadaj je w komentarzach pod filmem. A teraz koniecznie oglądnij ten film, który Ci się pokazał na ekranie.